Proszę Państwa, o witaminie C napisano już całe tomy. Bardzo dobrze, dlatego że witamina C jest niezbędnym składnikiem ludzkiego organizmu. Jej niedobór powoduje liczne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu człowieka. A jak już Państwo wiecie na pewno, organizm ludzki nie produkuje witaminy C w ogóle. Nie wytwarza jej w swoim wnętrzu ani jednej cząsteczki. Skoro jej nie produkuje, a tak bardzo potrzebuje, no to musi ją pobierać z zewnątrz. A z zewnątrz to znaczy z pożywienia. Proszę Państwa, na tej pięknej ziemi tylko nieliczne ssaki w ogóle nie produkują witaminy C. Są to m.in. człowiek i świnka morska. Pozostałe ssaki wytwarzają ją samodzielnie w swoich wątrobach. I to w ilości od 1 do 20 gramów dziennie w przeliczeniu na masę ludzkiego ciała. I skoro duży pies, taki o wadze 50 kg, wytwarza w swoim organizmie około 10 gramów dziennie, to można przypuszczać, że człowiek, gdyby ją też produkował, to produkowałby właśnie około 10 gramów. Dlaczego więc powtarza się nam od lat, że optymalna dzienna dawka dla człowieka to jest od 60 do 500 mg? Przecież 500 mg to jest zaledwie pół grama. A jaką rolę pełni witamina C w organizmie człowieka? Ogromną. Witamina C optymalizuje, a nawet można powiedzieć umożliwia produkcję kolagenu. A z kolagenu, proszę Państwa, składa się w naszym organizmie niemal wszystko, dlatego że jest on głównym białkiem tkanki łącznej, a więc buduje ścięgna, chrząstki stawowe, tkankę łączną, kości, skórę, błony międzytkankowe i same tkanki, ale co najważniejsze, tworzy taki wewnętrzny szkielet naszych naczyń krwionośnych. Coś jakby taką siateczkę włókien kolagenowych, które zapewniają naszym naczyniom elastyczność i wytrzymałość. Przy braku witaminy C nie wytwarza się w dostatecznej ilości i jakości kolagen. Ściany naczyń krwionośnych ulegają uszkodzeniu, tworzą się w nich mikropęknięcia i ubytki i ściany te stają się kruche i mało elastyczne. Czy wiecie Państwo, że co roku ponad 12 milionów ludzi umiera z powodu zawału serca i udarów mózgu? Jednocześnie w świecie zwierząt te choroby są zupełnie nieznane. Dlaczego? Bo zwierzęta same produkują dostateczną ilość witaminy C, żeby utrzymać swoje naczynia krwionośne w doskonałym stanie. Człowiek natomiast cierpi na jej chroniczny niedobór. Obecne przetworzone pożywienie nie zapewnia odpowiedniej ilości tej witaminy C. Jeszcze człowiek zdrowy mógłby jakoś tam z pożywienia uzyskać te 2 gramy dziennie, ale choremu to nie wystarczy. On potrzebuje co najmniej 10 gramów. A skąd to ma wziąć? Pomyślcie, ile musiałby zjeść świeżych owoców dzikiej róży czy róży pomarszczonej, ile pęczków zielonej pietruszki i koperku, ile czarnej i czerwonej porzeczki, papryki ostrej, ile kilogramów kiszonek i świeżo wyciskanych soków. I cała ta epidemia chorób sercowo-naczyniowych to jest nic innego jak wczesna, przewlekła postać szkorbutu. A co to jest szkorbut? Pamiętacie Państwo na pewno ze szkoły podstawowej. Szkorbut to jest choroba wywołana brakiem witaminy C. Na pewno pamiętacie te opowieści o dawnych marynarzach, którzy przez wiele miesięcy żeglowali po morzach i nie zawsze mogli dotrzeć do portu, żeby uzupełnić zapasy. Pamiętacie na pewno ich gnijące dziąsła i wypadające zęby. Marynarze ci cierpieli na ostry niedobór witaminy C, co powodowało, że ich naczynia krwionośne pękały i umierali oni z powodu krwotoków wewnętrznych. Obecnie nie występuje już ostra postać szkorbutu, bo każdy ma chociaż tę odrobinę witaminy C w swoim pożywieniu. Występuje natomiast jej chroniczny niedobór, co prowadzi do choroby sercowo-naczyniowej. Bo żeby produkować kolagen w odpowiedniej ilości, a tym samym utrzymać swoje naczynia krwionośne w doskonałym stanie, potrzebny jest odpowiedni, stały poziom witaminy C we krwi, a nie tylko przyjmowane od czasu do czasu jej niewielkie dawki. Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej na ten temat, to zachęcam Was gorąco do przeczytania doskonałej książki pod tytułem „Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca, tylko my ludzie?” Autorem tej książki jest dr Matthias Rath, który wraz ze swoim zespołem przeprowadził badania naukowe, które dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że skleroza naczyń wieńcowych jest procesem całkowicie odwracalnym. Dzisiaj pokażę Państwu, jak ja zażywam witaminę C. Nauczyłam się tego od pewnego lekarza, który w ten sposób pomógł swojemu pacjentowi wyleczyć się z bardzo ciężkiej choroby.
Przeanalizowałam tę metodę, stwierdziłam, że jest dobra, po swojemu ją udoskonaliłam, a następnie wypróbowałam na własnym żywym organizmie. A po mnie jeszcze kilkadziesiąt innych osób. I na podstawie tych doświadczeń mogę powiedzieć Wam, to działa. To naprawdę działa. Popatrzcie więc i poddajcie krytycznej analizie. Potrzebne będą nam krystaliczna witamina C w ilości 10 gramów dziennie, miód spadziowy, sproszkowane owoce dzikiej róży, sproszkowane ziele ruty i butelka z ciemnego szkła o pojemności 750 ml. I teraz jak ja to robię? Wieczorem nalewam do szklanego dzbanka około 500 ml wody. Rozpuszczamy w niej 2 duże łyżki miodu spadziowego. A wiecie dlaczego miód spadziowy? Dlatego, że miód ze spadzi, zwłaszcza ze spadzi iglastej, zawiera bardzo dużo flawonoidów, biopierwiastki niespotykane w miodach nektarowych i witaminy. Miód spadziowy oczywiście kupuję od pszczelarza. Skąd wziąć owoce dzikiej róży? Można je nazbierać we wrześniu i w październiku, a kto z Was nie zdążył, no to oczywiście musi je kupić, najlepiej w sklepie zielarskim. Owoce róży po nazbieraniu przecinam na pół wzdłuż i po wysuszeniu wydubuję z nich pestki. Zostaje nam sama tak zwana skórka, czyli wysuszony owoc bez pestek. I takie właśnie owoce należy zmielić albo w moździerzu, albo w młynku do kawy i uzyskujemy taki rudawy proszek. Ruta jest to roślina lecznicza, która rośnie u niektórych z Was w ogródkach, więc może nazbieraliście już i wysuszyliście. Inni mają z kolei w doniczkach na parapecie, a kto nie ma, to może pójść do sklepu zielarskiego i kupić sobie suszone ziele ruty. I ziele ruty też należy sproszkować albo w moździerzu, albo w młynku do kawy, żeby uzyskać taki drobniutki, zielony proszek. Tak więc wieczorem rozpuszczam te 2 łyżki miodu spadziowego, a nieraz jeszcze nawet troszeczkę więcej. Wodę z rozpuszczonym w niej miodem spadziowym wlewam do szklanej butelki. I pozostawiam tę butelkę na całą noc. Następnego dnia rano przez czysty, suchy lejek wsypuję do niej 10 gramów krystalicznej witaminy C. Do tego dodaję 2 małe łyżeczki sproszkowanych owoców dzikiej róży, i 1 łyżeczkę sproszkowanego ziela ruty. Następnie uzupełniam butelkę wodą. Wy już wiecie, jaką ja mam wodę. Wielu z Was też stosuje tylko taką. Pamiętajcie, że nigdy nie może być to woda z plastikowych butelek. Następnie zakręcam butelkę i mocno nią wstrząsam, aż witamina C się rozpuści. Oczywiście sproszkowane ziele ruty ani proszek z róży nie rozpuszczają się w wodzie, natomiast będą się przez cały dzień macerować i uwalniać do tego roztworu cenne składniki. Dlaczego dodajemy te wszystkie składniki do roztworu wody z witaminą C? Ponieważ witamina C w naturze występuje zawsze w obecności flawonoidów, a więc głównie w dojrzałych owocach. I zarówno miód, jak i sproszkowana dzika róża, a zwłaszcza ziele ruty, zawierają te flawonoidy. Ziele ruty zawiera flawonoid o nazwie rutyna, który świetnie uszczelnia naczynia krwionośne. I teraz, proszę Państwa, koniecznie trzeba tą butelkę włożyć, owinąć czymś ciemnym. Ja używam do tego czarnej skarpety. A jak myślicie, dlaczego zawija się butelkę
w coś ciemnego? Oczywiście. Trzeba ją ochronić od światła, dlatego że witamina C na świetle ulega rozkładowi. I teraz taką butelkę zabieramy ze sobą wszędzie, dlatego że musimy to zażywać od rana do wieczora po 15 ml. Proszę Państwa, dlaczego nie wypijamy na przykład od razu pół szklanki tego roztworu? Ponieważ wtedy organizm wchłonąłby tylko część witaminy C, a cała reszta zostałaby wydalona z moczem. Natomiast jeżeli będziemy zażywać po 15 ml, to będziemy utrzymywać terapeutyczne stężenie kwasu askorbinowego we krwi. I tak należy postępować przez 30 kolejnych dni. W ciągu 30 dni mamy już możliwość zaobserwować skutki działania tej witaminy C. Wstrząsnę jeszcze raz. I nalewamy sobie do kieliszka 15 ml roztworu. Po pewnym czasie zobaczycie już, że 15 ml jest to mniej więcej łyk. Jak już poczujecie w ustach, ile to jest te 15 ml, to nie musicie używać kieliszka, tylko możecie po prostu popijać z butelki. A świetnym rozwiązaniem jest też zrobienie sobie zakrętki z dziurką. I w tej dziurce możecie umieścić gumową rureczkę i po prostu nosić tą butelkę zawsze ze sobą i po łyczku pociągać. Możecie obliczyć, ile razy dziennie, jak często musicie wypijać po takim łyczku. To zależy, jak długi jest Wasz dzień. Bo jedni wstają o 6, a kładą się spać o 12, a inni z kolei wstają o 9, a kładą się spać o 20. Więc sami musicie obliczyć, jak często będziecie musieli taki łyczek witaminy C zażywać. Proszę Państwa, zażywanie witaminy C w pokazany tutaj sposób zapewni Wam jej terapeutyczne stężenie we krwi. Dzięki temu macie szansę wyleczyć się z wielu zastarzałych nawet chorób. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma chorobę sercowo-naczyniową, to proszę pamiętać, że miesiąc zażywania nie wystarczy, dlatego że miażdżyca to nie jest proces, który powstawał od pół roku. Na to trzeba było wiele, wiele lat, nieraz Waszej ciężkiej pracy. Dlatego minimum 6 miesięcy potrzebne będzie na oczyszczenie naczyń krwionośnych ze złogów miażdżycowych. Ale warto spróbować, zwłaszcza że ta metoda jest naprawdę bardzo prosta i przyjemna, dlatego że roztwór jest niezwykle smaczny, a jego zażywanie nie sprawia nikomu najmniejszych trudności. Dokładny opis wykonania tej metody znajduje się na mojej stronie na Facebooku, a link do niej macie poniżej, pod tym filmem. Ci z Was, którzy zdecydują się na wypróbowanie tej metody, mogą mi opisać swoje spostrzeżenia w komentarzach na tej stronie.